Witajcie, kochani. Dziś będzie trochę o symbolicznym języku nieświadomości, a więc o mitach i trochę o poszerzonych stanach świadomości. W ramach treningu GTT, którego jestem arbiturientem, zrealizowałam wśród 11 innych modułów na 7 wymaganych moduł muzyczny dwukrotnie. Z dwóch powodów. Po pierwsze, kocham muzykę. Chyba nie mogłabym bez niej żyć. Zawsze w najgorszych chwilach powtarzałam sobie: okej, wszystko możecie mi zabrać, ale muzyki nie odbierze mi nikt. Po drugie, korzystałam z każdej możliwości, by na wszystkie możliwe sposoby doświadczać jej działania. Muzyka aktywuje ayahuaskę, ale nie tylko ayahuaskę. Wspominałam już o tym przy okazji filmu opisującego moje pierwsze spotkanie z szamanizmem. Link do filmu Ekwador z cyklu Heroine's Journey możecie znaleźć w opisie pod filmem. Muzyka, szczególnie w synergii z innymi czynnikami, których obecnie używam w trakcie warsztatów, pogłębia wejście w poszerzone stany świadomości, bez użycia enteogenów, za pomocą bezpiecznych, a zarazem efektywnych metod pracy z treściami nieświadomości. Bezpiecznych, bo prowadzonych przez doświadczonych terapeutów pracujących w nurcie transpersonalnym, a więc posiadających naukowy background, lecz przede wszystkim oddanych idei pokornego towarzyszenia każdemu indywidualnemu procesowi. Terapeutów, którzy, posiłkując się słowami twórcy psychologii procesu Arnolda Mindela, korzystają z metaumiejętności lub, słowami Junga, dzielą wspólne czy też pokrewne libido w znaczeniu wspólnej transpersonalnej przestrzeni, który to proces przemienia obie strony terapeutycznej relacji. Efektywnych dlatego, że obejmują i kładą szczególny nacisk na techniki integracji treści z nieświadomości, na ich zrozumienie, poszerzenie znaczenia poprzez otwartą interpretację ich symboliczno-mitologicznego języka oraz ich integrację ze sferą świadomości za pomocą ekspresji twórczej. Niewiele brakowało, by ominęło mnie to, czego doświadczyłam w trakcie poświęconego muzyce warsztatu, który miał miejsce w uroczym zamku, miejscu mocy, w okolicach Wiednia. Wahałam się, czy powinnam jechać. Wiedziałam, że trudno będzie dzielić się doświadczeniem po tym, gdy paszkwil na mój temat, który, gdy czytałam go po raz pierwszy, nie wiedziałam, czy śmiać się, czy płakać, został rozesłany przez wyjątkowo skuteczną istotę o makiawelistycznej osobowości do ponad 100 osób potencjalnie mogących uczestniczyć w warsztacie. Jednak, pomimo wątpliwości, miłość do muzyki zwyciężyła. A teraz o samym doświadczeniu. Po informacjach, messages, nazywam je tak, ponieważ przychodzą do mnie zawsze w języku angielskim. Dziś wiem już z jakiego powodu, ale o tym kiedyś. Wyraźnie wskazujących na potrzebę wybaczenia, ale i usensowienia moich, szczególnie tych najtrudniejszych doświadczeń, pojawiła się wizja ptaka, który był jednocześnie feniksem i pawiem. Miał ciało kobiety. Symbol pawia towarzyszył mi od dawna. Po tym, gdy zaczął pojawiać się w moich wizjach, poszerzonych stanach świadomości, odkryłam, że nieświadomie przyciągałam go. Był blisko mnie od dawna. Na weneckich maskach, których jest mnóstwo w moim psychiatrycznym, bardziej przypominającym galerię sztuki niż pokój lekarski, gabinecie, na urodzinowym prezencie od przyjaciół, na obrazach bliskiego mi Buddy Amitaby, wirtualnego Buddy nieograniczonego światła, i Kryszny, z którym łączy mnie nie tylko gra na poprzecznym flecie, lecz przede wszystkim rozumienie istoty uniwersalnej miłości. Paw, podobnie jak Feniks, symbolizuje transformację, lecz ma jeszcze jeden ważny atrybut. Paw jest jedynym zwierzęciem, którego nie zabija trucizna. On ją alchemicznie przekształca w piękno swoich piór. W mojej wizji ów ptak, który był jednocześnie pawiem, feniksem i kobietą, dryfował w kierunku szczytu góry, do której dotarcie było jego celem. To było trudne zadanie. Był zraniony, miał złamane skrzydło, lecz był dzielny i silny. Pomimo bólu wznosił się wciąż wyżej i wyżej. Nagle obraz gwałtownie się zmienił. Ujrzałam niewypowiedzianie piękne,
pełne niezwykłego, trudnego do opisania tajemniczego blasku, świetliste, utkane ze złotego światła anioły. Usiłowały powstać z kolan i wzbić się do lotu. Łączyła je jakaś bardzo bliska, szczególna więź. Pomagały sobie wzajemnie, wspierały się i dodawały sobie otuchy. Były przepełnione wszechogarniającą miłością. Pomimo wcześniejszej danej sobie obietnicy, że nie powiem nic, jednak, choć bardzo oszczędnie, podzieliłam się doświadczeniem. Ktoś, kto później został, podobnie jak jego piękna, mądra, niezwykle wrażliwa towarzyszka, moim przyjacielem, powiedział mi, że ptak z mojej wizji naprawdę istnieje. W perskiej mitologii to ona ptak. Nazywa się Simur. Jest jednocześnie pawiem i feniksem i jest rodzaju żeńskiego, to znaczy reprezentuje żeńską zasadę. Simur jest ptakiem transformacji, symbolizuje przemianę, podczas gdy 29 innych ptaków różne słabości wpisane w ludzką naturę. Mit o Simur łączy się z mitem o upadłych aniołach, które w mitologii perskiej mają zgoła odmienną od obecnej w znanych nam religiach i mitach konotację. W perskim micie Bogu rodzi się syn, który jest jego zdaniem albinosem. Bóg, uznając, że jest to dzieło demona, strąca go z nieba, skazując na pewną śmierć. Mały Zal, takie imię nosi boski syn, jednak nie ginie. Zostaje uratowany i wykarmiony przez Simur, która następnie uczy go wszystkich wartości, jakie reprezentuje żeńska zasada, a więc wiary i oddania takim ideom jak równość, współpraca, szacunek dla każdego życia, opieka nad słabszymi, empatia, tolerancja dla odmienności, uniwersalna współczująca miłość, wrażliwość na piękno, współbrzmienie z naturą, pokojowe współistnienie z każdym czującym bytem. Kiedy dorosły już Zal postanawia powrócić do świata ludzi, by wdrażać te wartości w życie, co następnie czyni, zostaje obdarowany przez Simur 3 złotymi piórami, których będzie mógł użyć, by przywołać na pomoc swoją wybawicielkę, gdy zajdzie taka potrzeba. Zal w późniejszym czasie z daru Simur korzysta, ale dalszej części perskiego mitu nie zdradzę, zachęcając do przeczytania całej opowieści i poznania szczegółów mitu o upadłym aniele Zalu, tych, która ta historia zaciekawiła. Dodam jeszcze, że w jednej z odmian mitu małego Zala ratuje bogini matka. Ciekawe, szczególnie w kontekście mojej wizji, jest zakończenie mitu. Dowiadujemy się z niego, że otóż Bóg się pomylił, co zresztą z czasem odkrywa i odnajduje odrzuconego, skazanego na niechybną śmierć syna, by prosić go o wybaczenie, które zostaje mu dane. Bóg się pomylił, bowiem Zal wcale nie był albinosem, był utkany ze światła. Opowiadam o moim doświadczeniu, o dość niezwykłych zbieżnościach pomiędzy moją wizją a perskim mitem, ponieważ może stanowić kontrargument dla tych, którzy mity uważają za najpełniejszą ekspresję nieświadomości. Takie ich rozumienie stanowi swoiste nadużycie. Odwrócenie kolejności, próbę dopasowania któregoś ze znanych mitów do treści pojawiających się w snach, wizjach czy innego rodzaju narracjach. Ja nie znałam perskiej mitologii. Nie mogłam więc mojej wizji z niczym porównać i zapewne szybko zapomniałabym o niej, gdyby nie przypadek, którego, jak mam w zwyczaju mówić, nie ma. Tego rodzaju przypadek, w języku psychoanalizy jungowskiej znacząca koincydencja, to drugie imię Boga. Dobrym podsumowaniem jest być może jeden z moich ulubionych cytatów. A ci, którzy tańczyli, zostali uznani za szaleńców przez tych, którzy nie słyszeli muzyki. Historia, którą opowiedziałam, ma jeszcze inną, kolejną odsłonę. Otóż zastanawiałam się nad przekazem, o którym wspominałam na początku, mianowicie o potrzebie usensowienia trudnych doświadczeń, które były moim udziałem. Mam tu na myśli niedowierzanie, rozczarowanie i, nie ma powodu ukrywać, cierpienie, wywołane bezpodstawnymi pomówieniami mnie dotyczącymi, a rozpowszechnionymi przez makiawelicznego spryciarza, któremu bezgranicznie zaufałam, o którym myślałam, że jest moim prawdziwym, a przy tym uduchowionym przyjacielem.
Dodam, że jednym z koronnych zarzutów w stosunku do mnie była informacja, jakobym była chora psychicznie, hospitalizowana z tego powodu i ten fakt celowo ukrywała. Cóż, trzeba wyjątkowego tupetu, by taki zarzut postawić czynnemu zawodowo psychiatrze, lecz z drugiej strony, jeśli zna się techniki manipulacji, należą się gratulacje. Jedną z wyjątkowo skutecznych technik manipulacji jest szerzenie informacji, która dotyka tematu zbyt poważnego, by, zdaniem praworządnych, etycznych ludzi, można było w takim zakresie zwyczajnie kłamać. Kiedy więc rozważałam, co właściwie powinnam zrobić, przyjąć postawę Tao, usiąść na brzegu rzeki i zaczekać, aż przepłyną mętne wody, czy też walczyć o prawdę i sprawiedliwość w obronie tych, których mniej silne niż moje ego może podobnej historii nie przetrwać. Zadzwoniła do mnie przyjaciółka. Wróciła właśnie z ajałaskowej wyprawy, która omal nie zakończyła się syndromem poajałaskowym. To taka analogia do tak zwanego zespołu stresu pourazowego. Określenie, które ma chyba szansę na stałe wejść do repertuaru psychopatologicznych rozpoznań w związku z tym, co dzieje się obecnie w ajałaskowym biznesie, funkcjonującym na terra incognita, gdzie każdy może ogłosić się papieżem. Miałyśmy ochotę porozmawiać o jej ostatnich przeżyciach, a przy okazji zaproponowała mi postawienie tarota, którym z dużym sukcesem na forum międzynarodowym się zajmuje, po tym, gdy porzuciła lukratywną kierowniczą funkcję w korporacji. Tarot ustami przyjaciółki udzielił mi instrukcji. Cytuję. Nie Tao, lecz walka o prawdę i sprawiedliwość. Przyznam, że byłam nieco zaskoczona. Wiem, że informacja jest wszędzie. Można uzyskać do niej dostęp. Ale tak wprost? Między oczy? Interpretując, a raczej usiłując zinterpretować tarotowe przesłanie, udałam się do prawnika, który jednakże odradził mi proces sądowy, nie tyle nawet z powodu kosztów, ile z powodu faktu, że rzeczony paszkwil zawierał sprytne i dalekowzroczne, jak to u makiawelistów, sformułowania mówiące o tym, że autor pomówień powziął informacje na mój temat, co otwierało mu prostą drogę do postawienia się w roli ofiary dezinformacji. Szukałam więc innego wyjaśnienia dla udzielonych mi przez karty tarota wskazówek. Z pomocą przyszła wizyta Majów, których miałam zaszczyt gościć w swoim domu. Nie jakichś tam przebierańców, lecz autentycznych spadkobierców kosmologicznej, uniwersalnej, szamańskiej wiedzy. Spędziłam z nimi niezwykłe chwile. Doświadczyłam działania ceremonialnego kakao, byłam świadkiem uzdrawiających rytuałów i efektywnych sesji leczniczych. W pewnym momencie Marina powiedziała: ty jesteś nietoperzem. Pamiętam swoją reakcję. Ja nietoperz? Wypraszam sobie. No, tego nie dodałam, pomyślałam jednak. Marina, widząc moją konsternację, z pełnym politowania i współczucia dla mojej niewiedzy, łagodnym uśmiechem wyjaśniła, że w kulturze Majów to komplement. Oznacza tego lub tę, kto widzi w ciemności. Widzi. Tam, gdzie nie widzą inni. I to ona, czytając z dymu ceremonialnego tytoniu, przekazała mi wiadomość. Twórz własną metodę. Z wdzięcznością i pokorą. Posłuchałam.